Nie spodziewałam się, że po wakacjach w Polsce zatęsknię za życiem w USA. W dzisiejszym vlogu Steven też Wam opowie, jak nauczył się polskiego. No, słyszałem, co dzieci mówią na przykład. Hejka, już minęło parę dni, odkąd wróciliśmy z Polski. I szczerze nie jest tak źle. Myślałam, że będzie gorzej, ale jest kilka rzeczy, których mi może trochę brakowało. Tak, oczywiście Kornelia jest ze mną. Ona zawsze jak nagrywam, to chce być na kamerze też. Więc o tym będzie vlog dzisiaj i pokażę Wam trochę naszej codzienności tutaj w Stanach. Ten materiał nagrywałam tak kilka dni po przylocie z Polski i muszę przyznać, że wróciliśmy bez takiego uczucia zmęczenia albo potrzeby tam kolejnych wakacji. Właśnie przeciwnie, mieliśmy dużo energii i jakby ja i Steven, no i mam nadzieję, że Kornelia, byliśmy tacy bardzo szczęśliwi i wdzięczni za te całe wakacje. Tak, modlimy się? Dobrze. Panie Boże, dziękujemy za całą noc, że się wyspałyśmy. Dziękujemy za jedzenie i daj nam dzisiaj dobry dzień. Amen. Amen. Nawet moja koleżanka z pracy pierwszego dnia powiedziała mi, że you're glowing, czyli że jestem taka rozradowana, taka w skowronkach i chyba rzeczywiście coś w tym było. Jednocześnie zdałam też sobie sprawę, że jest sporo rzeczy, za którymi tęskniłam. Nie jakieś takie wielkie rzeczy, ale takie drobne elementy codzienności, których tak normalnie może nawet nie zauważam. Ta moja droga do pracy na przykład. Zamiast autostrady jadę przez takie lokalne drogi i dzięki temu mam taki widok zieleni za oknem. Czy nawet jakaś moja ulubiona stacja radiowa, którą już znam. I wiem, że to może być takie nieistotne, takie małe, drobne rzeczy, ale myślę, że jak się mieszka za granicą, to takie właśnie małe rzeczy, codzienne rzeczy potrafią sprawić, że tak się bardziej oswajamy z tym miejscem. I myślę, że właśnie tak działa przyzwyczajenie się do nowego miejsca, że to nie wydarzy się tak jednego dnia, że nagle wstajesz rano i myślisz, że okej, już się czuję jak u siebie. Nie, to jest bardziej właśnie taki powolny proces i to są setki takich małych doświadczeń i codziennych rytuałów, powiedzmy, które z czasem po prostu już tak są znajome dla ciebie, że już nie czujesz się tak obco. I chyba dlatego po powrocie cieszyły mnie nawet takie zwyczajne rzeczy jak zakupy albo powrót do treningów na siłowni.
Mój mąż miał trochę podobne doświadczenie, jak dawno temu przeprowadził się do Polski, tylko że u niego takim dużym wyzwaniem to był właśnie język. I myślę, że to właśnie dzięki temu, że nauczył się trochę mówić po polsku, to tak dobrze odnalazł się w Polsce. I ponieważ pod ostatnim filmem wiele osób pytało, jak to się stało, że on tak dobrze mówi po polsku, to pomyślałam, że może wam o tym trochę opowiedzieć. Niektórzy się pytali w komentarzach, jak się nauczyłeś polskiego? Najpierw byłem w Polsce. Tak. No, miałem taki program, nazywa Rosetta Stone. I potem, kiedy mieszkaliśmy w Warszawie, ja miałem lekcje polskiego. W szkole językowej. No, w szkole językowej Tak. i no, było fajnie. 2 lata. 2 lata? 2 lata. No. Wow. I potem pracowałem w przedszkole i no, słyszałem, co dzieci mówią na przykład. I no hej, jeszcze no ty, twoja mama, twój tata. I jeszcze coś. No muzyka. Muzyka, no Disco właśnie. polo, polski rap i no klasyczny rock, coś takiego. Było fajne. No bo mówiłem po włosku czy po hiszpańsku potem, wcześniej i no było łatwiej dla mnie chyba. Łatwy. A polski był? Trudny. Mój ulubiony, nie wiem, example. Przykład jest mam na sobie buty, nie mam na sobie butów, piję mleko, nie piję mleka. No coś. Jest skomplikowane. No jest. Ale dobrze sobie radzisz ogólnie. Sorry, ale teraz, bo mieszkamy tutaj, chyba gorzej. Gorzej, no. Nie wiem. Teraz ćwiczę więcej, bo jest Nela, więc ja mówię po polsku do Neli. Więc on też słyszy polski znowu. Więc tak. No, może lepiej będzie. Coś tu? Dzisiaj jesteśmy u rodziców Stevena na obiad. Więc zaraz wam pokażę, co jest na obiad. Tak, żebyście nie myśleli, że w Ameryce się je tylko burgery i steki. I mamy ryż, fasolkę i brokuły. O, jeszcze sałatkę. Przygotuj się. You gotta get your hand. 1, 2, 3. Pięknie. Okej. Powiesz papa? Dobrze. Niestety ja i Steven przyjechaliśmy dzisiaj 2 samochodami, bo jechaliśmy z pracy oboje na obiad do teściów. Więc teraz musimy wracać oddzielnie. I Steven jeszcze chce jechać na lody, więc jedziemy na lody. Dla Korneli będzie wafelek oczywiście. Mam nadzieję, że dają tutaj wafelki za darmo dzieciom, bo jak byliśmy w Warszawie, to chcieli, żebyśmy zapłacili za wafelek chyba 2 zł. Za rękę. Za rękę.
Could we also get like a cone for her? What one do you want? Oh, maybe this one, right? I think the sugar one. This one? Yeah, it's thinner. Oh, okay. Yeah, And let's do that we one. have soft serve as well. So is No, it? just the cone. Oh, just a one? Yeah. Yeah. Oh, we'll charge you for that. Oh, thank you. Hejka, dzisiaj jest niedziela i dzisiaj w Stanach jest Dzień Ojca, więc później Wam pokażę, jak będę pakować prezent dla Stevena. To Wam pokażę, co mu kupiłam. Kornelia się właśnie budzi z drzemki. I w ogóle chciałam jeszcze wspomnieć, że w naszym kościele zawsze na Dzień Mamy i Dzień Taty są takie prezenciki małe dla matek i dla ojców. Więc dla matek zawsze dają jakieś takie kwiatki, coś tam, bukiety, a dla ojców, na przykład dzisiaj, nie pamiętam co było w tamtym roku, ale dzisiaj były precle z musztardą. Pokażę Wam przebitkę, bo nagrałam. Więc myślę, że taki spoko prezent jak dla facetów. Okej, idziemy pakować prezencik. Okej, kupiłam mu taką koszulkę polo z takim napisem Best Dad Ever. I ona jest, tak myślę, że będzie idealna na golfa, bo Steven chodzi na golf. A tam trzeba mieć takie z kołnierzykiem, takie koszulki. Więc tak, to jest prezent na dzisiaj. Pakujemy. Met you where the sunlight fades down a quiet lane the city made. Your shadow Jak znajdę gdzieś, co mu dałam w tamtym roku na prezent na Dzień Ojca, to Wam tutaj wstawię, bo to była taka super bluza z takim napisem Dad, chyba czy Established tam 2025 i było takie zdjęcie jego i Kornelii, tylko to było wyszyte. Zamówiłam to gdzieś tam na jakiejś stronie i tak fajnie właśnie to wyszło. I nie mam niestety żadnej kartki dla niego, bo my nie jesteśmy tacy kartkowi, ale mam takie kartki, takie w sumie uniwersalne, takie tylko jakieś tam notatki można napisać. To jest napisane just a note, tylko jakaś notatka. Więc tutaj mu napiszę, że na następną grę w golfa od Kornelii. Coś takiego może napiszę. while the world spins round. In your quiet touch I've been found. Bicycles and back streets. To od Ciebie, Nela. Love's a secret Karty. Just a note for your next golf game from Cornelia. Wow. For my next golf game. Aw. or stay here. Dad. No. Best dad ever. Yes. Oh, nice. Is it nice? Yeah. Yes. Let me see if it fits. Okay. Bicycles and back streets. What was your present? Best dad ever. That's like, yeah. And some Oh, that's cute. It's license plate. Yeah. Yeah, very nice. And it's nice, like. Ah, I'm glad you like it. Bicycles and back streets. I właśnie takie zwyczajne chwile najbardziej mi przypominają, dlaczego tak dobrze wraca się do codzienności. Forehead to forehead. Na razie dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym vlogu. Bye! I